Znanym przekleństwem Chińczyków jest obyś żył w ciekawych czasach, a rynek nieruchomości w Polsce właśnie jest ciekawy. I powiem, że to może być przekleństwo dla niektórych, bo nie wiedzą, jaką decyzję podjąć. No, ja nie mam szklanej kuli i nie wiem, co będzie za 3 miesiące, 5 miesięcy, 10 miesięcy. Tego nie wiem, możemy pospekulować. W każdym razie powiem Wam tak. Dzisiaj na rynku spotykam co najmniej dwie kategorie osób. Tych, które mają pieniądze. To znaczy tak zwaną luźną gotówkę, która pozwalałaby im na zakup nieruchomości bez kredytowania się. Jedni uważają, że tę gotówkę należy natychmiast zamienić na nieruchomości, ponieważ nieruchomości nie tracą, a boją się inflacji i uciekają przed inflacją. Drudzy uważają, zaraz ja mam tą gotówkę, ale ja nie będę wsadzał tego w nieruchomości, bo się boję, bo nie wiadomo, co się stanie w polityce chociażby i może będzie łatwiej uciekać bez nieruchomości, za to z walizką pieniędzy. Ale czy te pieniądze zamienić na dolary, czy na złoto, a może pozostać przy złotówkach, to oni też do końca nie wiedzą, targani są emocjami. Inną grupą są ci, którzy liczyli, że będą kupować na kredyt te mieszkania, swoje domy lub działki. No i im trochę wychudło z powodu ogromnych stóp procentowych, wzrostu kredytu i ogólnie zmniejszenia się zdolności kredytowej w związku z rosnącymi cenami kredytu, ale też pamiętajmy, w Polsce jest ogromna presja na pracodawców i ludzie chcą dostawać większe pensje. I to tak trochę przypomina takie gonienie chomika po kółku, że bank NBP podnosi stopy procentowe, a rząd podnosi, czy też przyczynia się do podnoszenia pensji i innych wydatków socjalnych. I w ten sposób ta inflacja się po prostu nakręca i zatrzymanie tego kołowrotka będzie trudne. Są wśród Was tacy, którzy pamiętają czasy jeszcze strasznej inflacji, chociażby jakieś 30 lat temu, na początku lat 90. ubiegłego wieku. No dobrze, ale co będzie dalej? Zanim do tego przejdę, to zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, w którym mówimy nie tylko o rynku, ale także o ciekawostkach, pułapkach i nieoczywistych rzeczach związanych z prawem obrotu nieruchomościami. Wszystko po to, żebyście mogli dobrze inwestować, dobrze zarabiać, nie tracić pieniędzy na głupoty i w ogóle też będziemy Wam wdzięczni za komentarze o tym, o czym mówić. Teraz wróćmy jeszcze do tego rynku i tych przewidywań. Mówiono niedawno jeszcze o ogromnych wzrostach cen materiałów budowlanych, ale to w tej chwili jest już przeszłość. W tej chwili widzimy obniżki cen materiałów budowlanych. Jeszcze te ceny nie doszły do pułapu tych cen, gdzie były powiedzmy 2 czy 3 lata temu i może nigdy nie dojdą z powodu na tą inflację. Bo w ogóle zresztą też powiem, że jak mówimy o nieruchomościach, to warto też patrzeć nie tylko na ceny nominalne, ale również uwzględniać wpływ inflacji. W Polsce na przykład, odnosząc się do ostatniego kryzysu, który powiedzmy sobie umownie rozpoczął się w 2008 roku razem z aferą Lehman Brothers i on trwał jakiś czas, ten dołek trwał. I tak naprawdę ceny nominalne, to też w zależności od jakiej miejscowości, jaki segment oczywiście, to żebyśmy nie mówili, że gdzieś w waszej miejscowości było inaczej, ale te ceny realne mniej więcej dopiero w 2019 roku wróciły do poziomu cen z 2008, sprzed kryzysu. 10 lat zajął ten dołek i odrabianie tych strat, mówię o cenach realnych, czyli takich, które uwzględniają chociażby inflację. No bo przy dużej inflacji to nic dziwnego, że ceny nieruchomości będą rosły, ale czy to nie będzie pusty pieniądz? Zadaj sobie pytanie, tego nie wiemy. No dobrze, ale w Polsce też potrzeba jest mieszkań. Ja już nie mówię o tym, że są w Polsce teraz Ukraińcy, którzy przyjechali, wynajęli wszystko, co się dało i oferty najmu zniknęły. Może, jeżeli będzie pozytywny rozwój sytuacji w Ukrainie u nich, to oni wrócą do siebie. Być może będą chcieli tam odbudowywać swój kraj, a nawet raczej na pewno. Być może, a raczej z dużym prawdopodobieństwem wiele państw da im dużo pieniędzy na odbudowę tego kraju. I co to dla nas oznacza? Oznacza to, że być może ten chwilowy brak mieszkań na wynajem i związany z nim ogromny wzrost czynszy
będzie tylko, tak jak powiedziałem, chwilowy. Jeżeli oni zaczną wyjeżdżać do siebie, to te mieszkania będą się zwalniać. W związku z tym łatwiej będzie wynająć mieszkanie. Co z kupnem mieszkań? No jeżeli czynsze rosną, to dla tych, którzy kupują inwestycyjnie, to i mogą płacić za mieszkania więcej, bo ta relacja czynszu do ceny poprawia się, ale jak powiedziałem, nie wiemy, jak długo będzie ten rynek najmu aż tak nagrzany. Jeżeli zaś z drugiej strony ta sytuacja miałaby trwać dłużej, no to po prostu budownictwo musi w Polsce ruszyć mocno i to dzięki temu, że teraz na przykład ceny spadają, bo na świecie po prostu na przykład w Chinach gospodarka się rozłożyła, wielki deweloper zaliczył plajtę i popyt na materiały budowlane maleje. Bo przecież na wiele materiałów, na przykład na stal, na miedź, na produkty chemii robione z ropy na przykład, to ceny są światowe, niezależne od naszego rynku. Jeżeli gdzieś na takim wielkim rynku jak Chiny czy inne kraje produkcja budowlana staje popyt na materiały budowlane, to te materiały budowlane po prostu muszą tanieć. Problemem Polski jest też, kto ma te mieszkania budować, bo to jest tajemnica Poliszynela przecież, że ponad 30%, a w niektórych rejonach nawet więcej, pracowników pracujących na budowie to byli Ukraińcy, którzy w dużej ilości wyjechali bronić swojego kraju i ich tutaj nie ma. Jeżeli Ukraina zacznie się odbudowywać, to oni tam będą realizowali swoje życie, no bo zawsze lepiej budować u siebie, a jeżeli tam pójdą duże pieniądze, to też sporo firm z Polski wykonawczych też pojedzie w tamtym kierunku. W każdym razie jest duże tego prawdopodobieństwo. No dobrze, czyli co mamy? Mamy tak, z jednej strony czynniki, które hamują popyt, czyli na przykład trudniejszy dostęp do kredytów, ale on jest nabijany poprzez presję płacową i jak rosną ceny kredytów, to nam też rosną zarobki, więc może te odzyskiwanie zdolności kredytowej będzie dość szybkie, może tę inflację też się da powstrzymać. Mamy spadek cen materiałów budowlanych. To jest istotne dla tych, którzy teraz na przykład chcą budować, bo może poczekać i kupić te materiały za 3 miesiące albo 4 i wybudujesz wtedy taniej niż Twoja konkurencja, Twoja sprzedaż będzie lepsza, Twoje zarobki będą lepsze. Mamy problem z budowlańcami i niestety obawiam się, że ten problem z robocizną będzie w Polsce narastał. Mamy też strachy związane z wojną chociażby, gdzie ludzie boją się swoje pieniądze zamieniać na nieruchomości, ale ten strach też może minąć. Generalnie rzecz biorąc, w Polsce mamy wieloletni okres wzrostowy i wcale nic nie zapowiada końca tego okresu, bo potrzeby mieszkaniowe są, niezależnie od tego, czy są u nas Ukraińcy, czy ich nie ma. Ukraińcy powodują oczywiście wzrost tych potrzeb. Natomiast w takich trendach wzrostowych zdarzają się też dołki. No i jakiś dołek, jeżeli chodzi o obroty, o ilość sprzedawanych mieszkań, prawdopodobnie teraz nastąpi. Czy ceny będą spadały za tym dołkiem, to już takie oczywiste nie jest, albo o ile będą spadały za tym dołkiem, bo mamy oczywiście rynek pierwotny, rynek wtórny. Na rynku pierwotnym na razie jest blokada ze schodzeniem cen z powodu kosztów budowy, które na szczęście zaczynają spadać i mam nadzieję, że ten spadek będzie trwał. Na rynku wtórnym niektórzy ludzie, ci, którzy do tej pory nosili się z myślą o sprzedaży mieszkania po rodzicach, po dziadkach, na przykład spadkowych, niepotrzebnych mieszkań, oni teraz też się wycofują, mówią, wolę mieć mieszkanie niż gotówkę. Co ja z tą gotówką zrobię? Czekają. I w tej chwili mamy taki okres, po prostu mi się wydaje, wyczekiwania, kiedy obie strony, ci kupujący i ci sprzedający, patrzą, co będzie, zastanawiają się, co będzie, niektórzy odwlekają decyzję, a nieliczni decydują się na kupno nieruchomości lub na ich sprzedaż, bo po prostu muszą. No i warto pamiętać, rynek nieruchomości to nie jest giełda, to nie jest rynek walut, gdzie ceny potrafią się zmieniać co parę minut. To jest rynek nieruchomy, bardzo bezwładny.
tutaj zmiany nie następują szybko. Poza tym my się o tych zmianach nie dowiadujemy w czasie realnym, tylko dopiero później, bo zanim te wszystkie informacje ze wszystkich transakcji zostaną przetworzone i gdzieś zostaną zgromadzone w danych statystycznych, to też jakiś czas mija. Dlatego teraz spodziewam się raczej korekty rynku, ale spokojnej. A jak będzie? No cóż, pożyjemy, zobaczymy. Zapraszam na nasze audycje, będziemy się zastanawiać.